Ile na piecu, a ile na sterowniku? Oto jest pytanie. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jaką temperaturę ustawić na kotle, a jaką ustawić na swoim sterowniku temperatury w pomieszczeniu. Do dzieła. W odpowiedzi na Wasze pytania z komentarza odpowiem na to, jak skonfigurować te dwa elementy ze sobą, bo to tak właśnie jest, że jak człowiek w czymś już siedzi, to się coś wydaje oczywiste, co oczywistym wcale nie jest. Więc po kolei. Na kotle ustawiamy, jaką temperaturę grzejemy w ogrzewanie podłogowe, albo jaką temperaturę podajemy na grzejniki. Natomiast na sterowniku w pokoju, czyli tak zwanym regulatorze pokojowym, sterowniku czasowym, różnie się to nazywa, tam ustawiamy to, co chcemy mieć w pomieszczeniu. I z perspektywy Twojej, no najważniejsze w zasadzie jest to, ile Ty chcesz mieć w pomieszczeniu. W sensie, może nie, że najważniejsze, ale jakby to Cię najbardziej pewnie interesuje. Ty chcesz mieć 21. No ale dobrze, no niestety nie jest to tak prosto, że Ty sobie ustawisz 21 na sterowniku i będziesz to mieć. Tu się pojawia, w cudzysłowie, problem, że ten kocioł musi dać odpowiednią ilość ciepła, czy odpowiednią musi dać temperaturę w podłogę, czy też w grzejniki, żebyś Ty mógł sobie to uzyskać, co sobie zamarzysz w pomieszczeniu. Ale teraz przejdźmy do praktyki, bo tak dużo o tej teorii, o tym kotle, sterowniku, więc co ustawiać? Jeżeli mamy najprostszy przykład, grzejniki, to na kotle możemy ustawić od, wydaje mi się, 45 do tyle, ile Bozia, znaczy w zasadzie fabryka dała, czyli u Wiesmana to chyba, jak dobrze pamiętam, 86 stopni. Ale ile na start? Ja bym jakby zaczął może od 45, no i ustawił na sterowniku tyle, ile chcemy. No i patrzył, czy my tą temperaturę faktycznie osiągamy. Czyli jest sobie na dworze, nie wiem, 10 stopni, minus 5, ale wszystko gra, my mamy 21, które sobie zamarzyliśmy. No to znaczy, że dobrze trafiliśmy. Jeżeli przy minus 20 już nie ma 21, tylko jest 20, no to wtedy co idziemy? Idziemy do kotła i tam ustawiamy nie te 45 chyba mówiłem, to dajemy więcej. No i w zasadzie jak mamy ten punkt najchłodniejszy w roku i tam ustawimy tą temperaturę, która wystarcza ogrzewaniu, żeby nam zagrzać na te 21, no to już jest to i tyle zostawiamy, jak się nam nie chce bawić w podwyższanie tego, obniżanie, to w zasadzie finito. Ale ja bym zaczął od 45 w przypadku grzejników, no i patrzał na efekt. Dobra, to grzejniki wydaje mi się, że mamy z głowy, podłogówka. I tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo będzie to też zależało od modelu kotła, ale nie, może dobra, uprośćmy to. Dzisiaj prosto i na temat, a jak nie będzie działać, to się jak będzie dużo komentarzy, że w moim przypadku to nie działa, to dacie mi znać, bo za dużo bym chciał powiedzieć. Się robi odcinek skomplikowany, a może zaspokójmy te 90% potrzeb, a te 10 zobaczymy, czy jest ich więcej. Więc w przypadku ogrzewania podłogowego zacząłbym od 30 stopni. W przypadku nowych modeli Wiesmana 30 i patrzymy, czy te 30 stopni da nam w pomieszczeniu właśnie to, co sobie życzymy. Czyli to dajmy znowu na to 21. Jeżeli tak i nawet przy największych mrozach nam wystarczy, spoko, nie ma tematu, nic się nie robi. Natomiast jeżeli brakuje, to ja bym podwyższał o 1-2 stopnie i patrzył za dzień, dwa, czy jest ok. Czemu 1-2 stopnie i czemu 1-2 dni? Mamy dużą bezwładność w przypadku podłogówki, więc jeżeli podniesiemy o 1-2 stopnie, to efekt będziemy mieli za niestety 12-24 godziny, taki pełen efekt. Więc nie ma sensu podnieść od razu o 7 stopni i zobaczyć efekt, bo i tak efektu od razu nie zobaczymy, a później jak zobaczymy, to będziemy się rozbierać do majtek. Więc tego nie chcemy. Więc podnosimy o 1-2 stopnie na raz, patrzymy efekt i wracamy z powrotem, jeżeli brakuje nam. Inną sprawą w przypadku podłogówki jest to, żeby popatrzeć, czy to urządzenie przypadkiem przy niskiej temperaturze się nie włącza, na chwilę nie wyłącza. To ja bym dał taki mały tip, że nie warto dawać zbyt niskiej temperatury w przypadku ogrzewania podłogowego, jeżeli nam się oczywiście chce przyjrzeć temu kotłowi, czy on się nie włącza i nie włącza, czyli czy nie taktuje, bo wtedy też z oszczędności nici to lepiej dać wyższą temperaturę, niech on sobie trochę pogrzeje,
a później niego wyłączy ten sterownik pomieszczenia. Dobra, a to teraz najważniejsza rzecz, albo równie ważna, do ilu można dojść w przypadku ogrzewania podłogowego. Moim zdaniem absolutne maksimum to jest 45 stopni. Jak mamy parkiet, to nawet i chyba 40 będzie dużo, bo po pierwsze ogrzewanie podłogowe bardzo mocno zwiększa moc, kiedy zwiększamy niewiele stopni, a po drugie no to jest niezdrowe i niezdrowe dla nas i niezdrowe dla samej podłogi, jeżeli to jest w szczególności drewno, że była tam wysoka temperatura. Że absolutne maks 45 stopni, jak mamy parkiet, to uważam, że 40 to jest maks. Szczególnie, że kocioł często będzie przegrzewać, bo on też ma swoją jakby wahania temperatury. On nie grzeje idealnie w punkt, bo tak się nie da praktycznie, tylko trochę zawsze przegrzeje, później trochę czeka, aż się moc trochę schłodzi i tak faluje. Więc 45 to jest absolutne maks. Zazwyczaj wystarczy 35, 40 w porywach, w zasadzie 37. Ale zacząłbym od 30 i badał te. No więc chyba dzisiaj krótki odcinek. Ciekawe, czy się w 5 minutach zmieściłem. Ja Ci życzę wszystkiego dobrego i do kolejnego odcinka. Do zaś, hej!